Cześć, nazywam się Marek Gabalewicz. W tym materiale zaprezentuję Wam działanie skanera twarzy RayFace. W tym filmie pokażę Wam, jak połączyć ze sobą dane ze skanera twarzy, ze skanem wewnątrzustnym oraz CBCT w jeden spójny model 3D. Zachęcam do oglądania. Włączamy program RayFace, który możemy za darmo pobrać choćby za pośrednictwem naszej strony internetowej sdent.pl. Do połączenia danych wybieram skany, które już wcześniej wykonałem. Klikając 2 razy na pierwszy skan z uśmiechem naturalnym pacjenta, czekam aż ten skan mi się otworzy i następnie przechodzę do działania. W prawym rogu mamy taką wolną strzałeczkę. Kiedy najedziemy kursorem, ona podświetla się jako uśmiech. Kiedy klikamy, otwiera nam się kolejne okno, w którym są pokazane możliwości dołączenia danych, które chcemy następnie ze sobą wyrównać. Pierwszy jest, jak już wspomniałem, uśmiech. Kolejnym jest twarz w spoczynku. Kolejnym plikiem, który załączymy, to będzie twarz z retraktorem, bądź w moim przypadku to jest z Optragate'em. Następnie załadowujemy skany wewnątrzustne szczęki. Oraz żuchwy. Tyle danych, czyli te 3 skany twarzy plus skan wewnątrzustny szczęki i żuchwy są już wystarczające do połączenia i pracy na tych danych w celu stworzenia nowego uśmiechu dla pacjenta, projektu pracy bądź DSD w 3D. Natomiast jeżeli chcemy jeszcze dokładniej połączyć te dane, na przykład w przypadku, kiedy pacjent ma jakieś nietypowe uzębienie bądź układ tych zębów i chcemy jeszcze lepiej to spozycjonować, bądź kiedy skany twarzy nie wyszły nam za dobrze, bo mamy kłopot z ustawieniem pacjenta, który rusza nam głową, przybliża się, oddala. Wiadomo, skany mogą być niedoskonałe. To możemy przy pomocy tego programu wyrównać wszystkie te siatki, pomagając sobie na przykład danymi z CBCT bądź z Cefalo. W tym przypadku akurat nie mam mojego Cefalo, ale pokażę Wam, jak można to łączyć przy pomocy DICOMów. Oczywiście program zaczytuje bezpośrednio DICOM, nie musimy przerabiać tych plików na nic innego. Proszę bardzo, tu jest moja piękna tomografia. Pole obrazowania, w którym była robiona ta tomografia, to jest 20 na 20. Stąd mamy tak duży obszar. Dobrze. I to są dane, które chciałem dzisiaj załadować i pokazać Wam, jak one łączą się w programie RayFace. Idziemy dalej. Jak widzimy, program automatycznie, w miarę możliwości, połączył ze sobą wszystkie te siatki, używając punktów referencyjnych. Co jest ważne, kiedy skanujemy twarz, uszy muszą być odsłonięte, więc jeżeli mamy osobę z długimi włosami, ważne jest, żeby spięła te włosy i żeby uszy były odsłonięte, bo na samym uchu jest 12 punktów referencyjnych potrzebnych do nałożenia na siebie siatek. Każdą z tych siatek możemy osobno wyłączyć, porównywać je ze sobą jedna z drugą. Bardzo ważne jest podczas robienia skanu twarzy, żeby pacjent patrzył w lustereczko prosto w swoje oczy. Wtedy mamy pewność, że linia źrenic jest na jednym poziomie i nawet jeśli pacjent przy robieniu tego zdjęcia będzie miał przekrzywioną głowę w prawo bądź w lewo, czy będzie lekko pochylony do przodu, źrenice zostają na jednym poziomie i to później ułatwi nam połączenie ze sobą tych danych i pracę na tych danych. Bo jeżeli robimy płaszczyznę zgryzu równą do linii źrenic, to potrzebne jest, żeby te źrenice były na jednym poziomie. I ten skaner to umożliwia, bo jest to skaner one shot i on robi skan twarzy w ułamek sekundy. Także idziemy dalej. Po prawej stronie mamy napis Align Face i tutaj możemy wyrównać ze sobą te twarze. Są 3 sposoby wyrównania tych twarzy i zawsze wyrównujemy do
skanu z uśmiechem naturalnym, bo to jest skan, na którym też chcemy pracować i na którym będziemy projektować przyszły uśmiech pacjenta. Stąd też wyrównujemy ten skan twarzy z uśmiechem naturalnym pacjenta do twarzy w spoczynku. I możemy kliknąć na połączenie automatyczne i on automatycznie na podstawie tych punktów połączył ze sobą te dwie siatki. Możemy użyć wyrównania na podstawie punktów referencyjnych naniesionych ręcznie. Czyli zaznaczamy sobie na jednym i na drugim skanie punkty, które są ze sobą spójne, po to, żeby połączył ze sobą skany. Albo mój ulubiony, czyli przekrój. I tutaj na przekroju możemy dokładnie zobaczyć w każdym miejscu, jak linia zewnętrzna na obydwu skanów nakłada się na siebie. I w tych miejscach, gdzie te punkty są stałe, czyli tam, gdzie podczas mówienia czy ruszania twarzą nie zachodzą jakieś zmiany podczas mimiki, to są dla mnie takie punkty stałe. No w moim przypadku to jest obszerne czoło, gdzie tutaj ta linia mi się bardzo fajnie nakłada. To jest górna część nosa. Oczywiście możemy sobie te przekroje przesuwać i oglądać na całej powierzchni. I widzę, że na ustawieniach automatycznych dosyć fajnie połączyły mi się te dwa skany. Teraz przepatrzę sobie górę i dół. Proszę, czoło jest niemal idealnie połączone. Schodzę teraz w okolice oczu. O, i widzimy, tutaj już jest fajnie wszystko połączone. Kolejno idziemy przez nos. Schodzimy niżej. I w okolicach ust, tutaj wiadomo, te dwa skany się rozjeżdżają, bo jeden jest uśmiechem naturalnym, czyli widzimy tutaj na tym czerwonym, na tej czerwonej linii, to są powierzchnie moich zębów siecznych, natomiast ta niebieska linia to jest powierzchnia moich warg. Też widzimy, jaka jest odległość między jednym a drugim skanem. Dobrze, z tego połączenia jestem zadowolony, więc przechodzimy do połączenia uśmiechu naturalnego z retraktorem i to jest ten ważniejszy element, bo chcemy połączyć skan uśmiechu naturalnego z tym uśmiechem z retraktorem, ponieważ w retraktorze mamy odsłonięte więcej powierzchni zębów, co w kolejnym kroku pozwoli nam lepiej dopasować skany wewnątrzustne do skanów zewnątrzustnych i spozycjonować górny model tak, żebyśmy mogli zaprojektować pracę i żeby ta praca oddawała rzeczywistą później pracę finalną. Kiedy zaproponujemy pacjentowi projekt z użyciem naszego skanera twarzy, macie gwarancję, że praca, którą oddacie pacjentowi po zeskanowaniu jego twarzy i po zeskanowaniu już oddanej pracy, możecie nałożyć też na siebie te siatki i pokazać pacjentowi, że ta praca jest trafiona niemalże w 100%. To nie jest tak jakby propozycja w DSD, kiedy mamy zdjęcie 2D i po prostu są naklejone z przodu ząbki. Tutaj mamy pewność, że po zacementowaniu, o ile na przykład te korony nie będą później napalane ręcznie i ten projekt nie będzie trafiony. Powiedzmy sobie tak, że jeżeli to będą pełnokonturowe prace i one zostaną wycięte tak, jak zostały zaprojektowane i zacementujemy to u pacjenta, to po zeskanowaniu finalnej pracy mamy oddane prawie 1:1 to, co zaprojektowaliśmy. I przechodzimy dalej, tak, to jest połączenie z retraktorem i tutaj znowuż możemy to zrobić na ustawieniach automatycznych, możemy to zrobić poprzez zaznaczenie punktów, bądź na wyrównaniu przekrojów. I tutaj jak widzimy w tym miejscu, gdzie jest nos, jak się uśmiecham, mój nos się mocno rozszerza, policzki również. I tutaj, w tym miejscu widzę, że trochę też zmieniło się powierzchnia na moim czole. Przestudiuję to jeszcze w prawo i w lewo. Widzę, że w obydwie strony jest delikatne przesunięcie, aczkolwiek tutaj na nosie dosyć fajnie się to składa. Ale na czym chcę się skupić? To są zęby, czyli brzegi sieczne, powierzchnie wargowe moich zębów i to chciałbym Wam właśnie pokazać. To jest bardzo ważne. Po lewej stronie mamy kolejny zestaw narzędzi, które pozwalają nam połączyć ze sobą te skany i manualnie możemy przesuwać i dopasować je ze sobą.
kiedy już linie się zbliżają i potrzebuję zrobić to precyzyjniej, to tutaj mam jednostki. 1 to jest 1 mm, 0,1 to wiadomo 0,1 mm. I tu mogę dokładniej nałożyć na siebie powierzchnię tych dwóch skanów. W tym widoku mogę sobie też prześledzić, jak one się ze sobą połączyły. Tutaj widzimy na tej czerwonej linii mój brzeg sieczny i na niebieskiej brzeg sieczny ze skanu z uśmiechu naturalnego. I teraz dlaczego jest właśnie ważny ten skan z retraktorem? On odsłania więcej powierzchni zębów i pozwala nam później lepiej dopasować ze sobą te dwa skany. Na potrzeby tego filmu uznam, że te połączenie już jest gotowe i pokażę Wam, co się dzieje w następnym kroku. Klikam na następną ikonkę, tutaj mamy taki zestaw ikonek na górze. I to jest już dopasowanie moich skanów wewnątrzustnych. On teraz będzie się posiłkował CBCT. W momencie, kiedy nie mamy CBCT, on to dopasowuje do skanu zewnątrzustnego. Program łączy to w dwojaki sposób. Najpierw połączył skan górny z moim CBCT, a następnie dołożył model, który już był zeskanowany w moim zgryzie. A na koniec połączył też dolny model z moim CBCT, bo tomografia była robiona z zagryzakiem. I moje łuki nie składają się na tej tomografii. Dlatego on dał mi możliwość pracy i z CBCT, czyli z tym rozwartym łukiem, i z modelem złożonym już podczas skanu wewnątrzustnego. I to nie jest tak, że tutaj jest błąd. On po prostu dał mi możliwość pracy w dwojaki sposób. W momencie, kiedy na przykład złożyłbym, albo miał w ogóle niezłożone modele skanów wewnątrzustnych, a CBCT miałbym zrobione bez zagryzaka, on wtedy złożyłby mi to na podstawie zgryzu, który był zarejestrowany na tomografii. I tu znowuż możemy to połączyć do górnego łuku, możemy to połączyć też z dolnym łukiem, możemy to połączyć manualnie. To, co on tutaj zrobił, dla mnie jest zadowalające, ale myślę, że dobrze będzie Wam pokazać możliwości programu, bo nie spotkałem się z żadnym innym programem ze skanera zewnątrzustnego, który pozwala na tak precyzyjne dopasowanie manualne. Już jego automatyczne ustawienia są super, natomiast tutaj mamy moje dajkomy. Na nie są wrysowane zewnętrzne powierzchnie skanów wewnątrzustnych i mogę sobie to zobaczyć na przekroju. Tutaj w tym prawym dolnym kwadracie możemy prześledzić na całej długości, jak składają się te dajkomy razem z modelem. Pracujemy zazwyczaj na przodzie, więc skupiamy się, żeby linia powierzchni wargowej jak najlepiej była dopasowana właśnie z tymi dajkomami. Natomiast jeżeli mamy wątpliwości co do tego, czy model nie został gdzieś przekłamany w stronę dotylnią, to możemy go sobie przesunąć i przestudiować na całej jego długości i sprawdzić, co zostało złożone i w jaki sposób. Także tak jak widzicie, to jest potężne narzędzie. Tutaj mamy następne połączenie i to jest właśnie z okluzją z tomografii komputerowej. Na to nie klikam, bo nie chcemy, żeby łączył to z okluzją z tomografii. Będziemy pracować na tej okluzji ze skanu wewnątrzustnego. Dobrze, klikam dalej i łączymy model skanu wewnątrzustnego górnego z moim skanem zewnątrzustnym i w połączeniu z tomografią komputerową. Teraz wyłączę troszkę moje tkanki miękkie i patrzymy. Model jest umiejscowiony w tym miejscu, gdzie zatwierdziliśmy. Mogę wyłączyć tą tomografię, z powrotem włączyć skan zewnątrzustny, skan z retraktorem, przepatrzeć, czy te brzeszki sieczne, one są faktycznie tak fajnie połączone, jak mi na tym zależało. Także jak widzicie, mamy mnóstwo narzędzi
i automatycznych, i manualnych, żeby poprawić pracę swoją i pracę urządzenia. Dobrze, tutaj jeszcze możemy sprawdzić to połączenie. Połączenie danych. I znowuż kolejne narzędzia do poprawiania uśmiechu. Możemy to zrobić automatycznie, możemy to zrobić, wyrównać z CBCT, możemy też wyrównać manualnie, zaznaczając punkty referencyjne. Ale przejdźmy dalej. Bo chcę Wam pokazać już na koniec ten cały gotowy, spójny model, taki jakby awatar, którego później możemy używać po wyeksportowaniu w programie CAD-owskim do projektowania przyszłego uśmiechu pacjenta, bądź też go możemy wykorzystać na przykład w ModJoe. Ładując tam skany wewnątrzustne, ładując tam na przykład wysegmentowaną tomografię i skan twarzy. I to wszystko jak połączymy w jedną całość i załadujemy do ModJoe'a, on też na tych ustawieniach, które zrobiliśmy w programie Rayface, załaduje i połączy te wszystkie pliki. I w ModJoe'le też jest możliwość wyłączenia twarzy i obejrzenia, na przykład przy tak dużej tomografii, którą mam, widać rzeczywisty ruch stawu skroniowo-żuchwowego. Widać tą rotację stawu, widać translację, na przykład podczas protruzji i myślę, że to jest coś, czego nie dają inne programy i to jest coś, z czym nie mieliśmy do czynienia do tej pory. I teraz przejdźmy dalej. Kolejnym krokiem to jest uśmiech. I to uważam też jest bardzo, bardzo ważny element. Tutaj najczęściej klikam tylko w nożyczki i zaznaczam uśmiech i po prostu wycinam ten uśmiech ze skanu zewnątrzustnego po to, by zrobić miejsce na przyszły projekt i ewentualnie zobaczyć, czy dobrze umiejscowiłem skan wewnątrzustny. Następnie naciskam wycinanie i proszę bardzo, tak wygląda siatka mojego skanu zewnątrzustnego z uśmiechem naturalnym. OK. Teraz wracam o jedno pole. Na temat wszystkich tych płaszczyzn będę musiał nakręcić osobny film, ale pokażę Wam chociaż podstawowe narzędzia, o którym mówiłem i które nie występuje w innych programach, bo najczęściej inne skanery zewnątrzustne potrzebują więcej czasu, żeby zeskanować, robią więcej mniejszych skanów, które później ze sobą stitchują i podczas robienia skanu twarzy skanerem ruchomym automatycznie nasze źrenice podążają za obiektem, który jest ruchomy. I tutaj jest niemożliwe uchwycenie twarzy w takiej pozycji, jak robi to Rayface. Kiedy mamy źrenicę w odpowiedniej pozycji, możemy zaznaczyć dokładnie nasze źrenice i wtedy całość układa nam się do linii źrenic i możemy pracować na tych płaszczyznach, by zaprojektować w dalszym etapie nowy uśmiech pacjenta. Tych płaszczyzn do wyboru mamy tutaj całe mnóstwo, ale tak jak już mówiłem, będzie osobny film na ten temat. I teraz jeszcze właśnie pokażę Wam już po wyciętym uśmiechu, jak to wszystko wygląda. Obracam mojego awatara bokiem, może użyję do tego tych ustawień. I to jest coś, czego nam nie dają projekty DSD. Kiedy obrócimy
projekt DSD bokiem, mamy po prostu prostą linię, gdyż to jest po prostu płaskie zdjęcie. Natomiast w tym przypadku możemy sobie obejrzeć pacjenta bokiem, możemy zaprojektować mu uśmiech, wyłączyć jego zęby naturalne, włączyć zęby zaprojektowane. Jeżeli pacjent nie ma warunków na zrobienie mock-upu, możemy zaproponować mu rozwiązanie, zanim go w ogóle dotkniemy. Przewagą tego rozwiązania jest to, że zanim dotkniemy pacjenta, to możemy pokazać mu efekt końcowy jego pracy, który będzie rzeczywiście oddawał to, co możemy u niego zrobić. Tak to wygląda z różnych stron. I teraz pewnie to, co wszystkich interesuje, jak to eksportujemy. Tutaj mamy takie drzwiczki ze strzałką. Klikamy na to. I teraz tak. Możemy to wyeksportować jako po prostu dane trójwymiarowe już połączone ze sobą. Możemy też zaznaczyć, co byśmy chcieli, żeby wyeksportował bądź nie, oraz rodzaj pliku, w jakim ma to wyeksportować. I to są default data. Możemy to wyeksportować jako project data, czyli pliki RFS. Dzięki temu rozwiązaniu możemy zrobić częściowe połączenie tych siatek, bądź nawet w ogóle ich nie łączyć, tylko po prostu zrobić skany zewnątrzustne, wyeksportować pliki RFS i wysłać je do pracowni albo do kogoś, kto umie zaprojektować i połączyć to wszystko. A dzięki temu, że ten program jest darmowy, możesz go pobrać i pracować na nim bez ponoszenia żadnych kosztów. Czyli jeżeli jesteś na przykład lekarzem i masz ten skaner zewnątrzustny i masz technika, który ma wątpliwości, czy chce wchodzić w tą technologię, to możesz mu powiedzieć, że może to sobie pobrać za darmo i pracować na tych plikach, no po prostu dopóki ten program jest dostępny i zachęcam do pobrania i do wdrażania się w to, póki jest darmowe. Jeśli chcecie, dajcie znać w komentarzu albo napiszcie do mnie prywatną wiadomość, to pokieruję Was, jak ściągnąć ten program, jak go zainstalować, na co zwrócić uwagę, jak pobrać dane. Jeżeli chcecie, mogę Wam też wysłać dane takie gołe do zaprojektowania, na przykład moje skany zewnątrz, wewnątrzustne, moje CBCT. Dodatkowo mogę zrobić sobie Cefalo i będziecie mieli po prostu pole do zabawy. Może zrobię jakiś konkurs, kto zaprojektuje dla mnie najlepszy uśmiech. Teraz wracając do tematu. Mamy też Exocada, FreeShape'a, Blue Sky Plana, InVivo, Real White, Dolphin, Onyx Cef, Medit, InnoFit i Circonsan. Także do wyboru mamy mnóstwo programów, do których możemy wysłać już ten spójny model 3D tego awatara głowy pacjenta. I te dane już będą na tyle zintegrowane, że ta cała paczka, która do Was przyjdzie, ten folder, on będzie miał te wszystkie skany, wszystkie siatki zapisane osobno. I kiedy załadujemy je na przykład do Exocada, one się załadują pojedynczo, ale już będą połączone wcześniej w programie Rayface. My nie chcemy eksportować, więc anuluję. I dziękuję za poświęcony czas. Jeśli Was to zainteresowało, dajcie znać. Mogę się z Wami umówić na jakąś prezentację, albo powiedzcie mi, co chcielibyście, żebym jeszcze pokazał w tym programie, bo tak naprawdę pokazałem tylko ułamek, połączenie tych siatek i w większości na ustawieniach automatycznych. To wszystko łącznie z moim gadaniem zajęło 24 minuty, tak więc jak widzicie, nie jest to ani skomplikowane, ani czasochłonne. Dziękuję za poświęcony czas i zachęcam do oglądania. Pamiętajcie, odwiedźcie stronę sdent.pl i tam znajdziecie nasz skaner twarzy i gdzieś w dole strony będą linki do pobrania przykładowych prac i też powinny się tam znaleźć linki do pobrania programu Rayface. Do zobaczenia.